Siema, ja jestem Szmagiel, a dziś zajmiemy się craftingiem Evasion klaty dla naszej ukochanej Lightning Arrow Deadeye. Co potrzebujemy na start, aby w ogóle taki craft rozpocząć? Będziemy potrzebować paru baz Sleep Strike Vest. Musi być to Sleep Strike Vest, ponieważ to jest klata, która ma najwyższy podstawowy Evasion rating. Dodatkowo klaty te będą musiały być na item level minimum 79, docelowo około 80, takich jest raczej najwięcej na rynku, więc najłatwiej takie dorwać. I co poza tym te klaty potrzebują mieć? Potrzebujecie na prefiksie Tier 1 Flat Evasion Rating albo Tier 1 procentowy Evasion Rating. Nie mogą być to tylko hybrydy. Natomiast na sufiksie poszukujemy jakiegokolwiek resista, który jest w porządku. 30% w górę jest już jak najbardziej w porządku. Lub żeby to był deflection rating gdzieś zawsze około tych 20%. Mając takie bazy, potrzebujemy sobie przygotować Greater Essence of Ruin. Ta esencja pozwoli nam na gwarantowany Slam House Resista w nasze klaty, co sprawi, że będą te klaty również rare itemkiem od wtedy. Ale co jeśli te klaty już macie z Evasion i Chaos Resistant? W tym wypadku będziecie mogli sobie wybrać jedną z trzech esencji, czy to będzie Cold, czy Fire, czy Lightning Resistance, nie ma to najmniejszego znaczenia, to jest już do wyboru, do koloru, jak wam to najbardziej pasuje, więc po prostu wtedy, jeśli jest ten chaos, zamieniacie tą esencję na jedną z tych esencji. Więc my sobie już zeslamujemy, tak jak mówiłem, warto przygotować sobie tutaj wcześniej kilka takich baz, ponieważ tutaj możecie trafić na samym końcu rolki od tieru nawet 5 do tieru 1, więc jest to bardzo duża losowość, ale craft, jak widzicie tutaj z tych przedmiotów, które mam w ekwipunku, bo to jest całkowity craft, już nie będzie potrzeba żadnych innych przedmiotów tutaj, to są jedyne wymagane przedmioty, więc ten craft jest jak najbardziej tani. Więc zeslamujemy sobie 4 chaos esencje w każdą z tych zbroi. Jak widzicie, wszędzie jest to gwarantowane. Nie może tutaj oczywiście nam wpaść nic innego. I co następnie będziemy robić z takimi klatkami? Będziemy tutaj dodawać na sufiksie mod desakracji, a więc potrzebujemy w tym przypadku Omen of Dextral Necromancy oraz Preserved Riby. Więc zaznaczamy sobie Omen of Dextral Necromancy i jedziemy w każdą z tych zbroi, aby był ten sufiks. Nie musimy go oczywiście tutaj od razu odkrywać, nawet bym polecał go nie odkrywać, ponieważ to raczej będziecie chcieli robić z Abyssal Echo, a nie każda taka klata będzie tego warta. Jak możliwe, nie zaraz zobaczycie. Więc mamy tutaj zapełnione sufiksy, potrzebujemy teraz tylko zapełnić nasze prefiksy. Co będziemy tutaj poszukiwać w naszych prefiksach? Jeżeli macie już Flat Evasion, będziemy oczywiście szukali jak najwyższego procentowego evasion i jednej dodatkowej hybrydy. Tutaj uwaga, możecie zeslamować niestety dwie hybrydy, bo tutaj rolujemy między trzema modami, czyli procentowy evasion, procentowy evasion z flat evasion hybryda i procentowy evasion z życiem. Więc jeżeli trafimy dwie hybrydy, no to niestety przegraliście i wtedy trzeba robić to od nowa. Ale koszt takiego crafta nie jest wysoki, także myślę, że warto próbować. Więc zbierzemy sobie nasz oczywiście Homogenizing Omen, który zapewni nam na prefiksach Evasion. Bierzemy sobie Omen, który sprawi, że nasz następny slam będzie podwójny. Bierzemy Greater Exalt Orby i będziemy tutaj sobie slamować. Powiem wam jeszcze, czemu tutaj nie warto używać Perfect Exaltów. A Perfect Exaltów nie warto tutaj używać dlatego, że różnica między Greater a Perfect to jest dosłownie jeden tier. W przypadku Evasion Flat jest to tier 6, a w przypadku Evasion procentowego Evasion jest to tier 5, więc macie gwarancję tylko jednego tiera wyżej. Dalej możecie trafić 4, 3, 2 i 1. Więc tutaj nie warto ryzykować, szkoda pieniędzy, lepiej po prostu ten craft powtórzyć, ponieważ tutaj, jak widzicie, nie wydajemy fortuny. Także lecimy, zaslamujemy sobie oczywiście w każdą z tych klat i zobaczymy, jaki będzie wynik, więc lecimy. Zeslamowaliśmy to wszędzie. Pierwsza klata, mamy tutaj procentowy evasion i hybrydę. Niestety procentowy evasion jest na tier 4, więc raczej ta klata nie będzie tego warta. Lecimy do następnej. Ta klata ma evasion tier 5 flat, więc trafiliśmy chyba najgorzej jak tutaj można było, więc idziemy zobaczyć następną. Tutaj trafiliśmy hybrydę i bardzo niski flat ponownie tier 5. I tutaj trafiliśmy podwójne hybrydy, także jak widzicie, ja tutaj nie trafiłem totalnie nic. Wszystkie te klaty raczej bym zalecał wam albo zrekombinować i po prostu próbować tego od nowa, albo po prostu je wywalić i brać następne i jechać z następnymi. Ja sobie przygotowałem tutaj wcześniej jedną klatę, którą zeslamowałem zanim zacząłem to nagrywać. Ona była z Tier 1 Evasion Flat
i Coldem. Dodałem tutaj esencję na Fire. Uznałem, że w moim buildzie akurat troszkę mi brakuje tego Fire Resa, więc jakby bardzo mi się to przyda. Więc zeslamowałem sobie tutaj Fire Resa. Dodałem oczywiście Desecrated Suffix i zeslamowałem tutaj, uwaga, tier 1 hybrydę i tier 1 procentowy Evasion. Także to jak najbardziej jest możliwe. Wyszło nam tutaj 2400 Evasion, jest to całkiem dobry wynik, ale taką klatę jeszcze trzeba zabrać do Well of Souls. Będziemy tutaj oczywiście odkrywać moda z pomocą naszego Omen of Abyssal Echo. Także zaznaczamy sobie ten Omen, wrzucamy tutaj klatę i najlepszym modem, jakim tutaj możemy trafić, jest oczywiście Deflection lub Chaos Resistance. Także odkrywamy sobie taki mod, patrzymy, że tutaj w tym przypadku nie ma nic ciekawego, więc oczywiście tutaj rolujemy i trafiliśmy Lightning z chaosem, jest to chyba nawet max rollka, także zawsze ten chaos się przyda. Jest dodatkowy ostatni res brakujący, także jeżeli potrzebujecie resistów, to tutaj właśnie można sobie je bardzo fajnie trafić. Mamy taką klatę, price checkujemy sobie ją jeszcze oczywiście, weźmiemy tutaj, żeby było mniej więcej tyle samo, wszystko sprawdzamy i ona, jak widzicie, kosztuje mniej więcej 5 Divine'ów. Nie są to kolosalne ceny, ale jak na to, że użyliśmy jedynie Greater Exalta z Homogenizing Omenem, jeden Abyssal Echo, a reszta jest tak naprawdę bardzo tania. No może jeszcze baza kosztuje jakieś 20 Exaltów do 30 Exaltów, zależy jaka jest sytuacja rynkowa i w jaką porę dnia celujecie, jeśli chodzi o ten craft, bo ceny rano mogą się różnić od tych wieczornych. Także to by było tyle, jeśli chodzi o ten craft. Pokazuję Wam tutaj jeszcze raz klatę, którą udało nam się zrobić. Niestety tutaj na filmiku trafiliśmy wszystkie, bym powiedział, do dupy, ale jak będziecie robić to metodą prób i błędów, na pewno traficie coś, co Was zadowoli, co będzie upgrade'em, co pozwoli Wam zapełnić sobie Wasze resisty i da Wam naprawdę duży evasion rating. Także to by było na tyle. Życzę Wam oczywiście powodzenia. Lista przedmiotów potrzebnych będzie na samym końcu. Pamiętajcie, nie slamujcie Perfect Exalta, slamujcie to Greater Exaltem. Nie jest to warte swojej ceny, ponieważ redukujecie tylko i wyłącznie jeden tier. Także trzymajcie się, życzę Wam jeszcze raz powodzenia i widzimy się w następnym filmiku.